na stylówie Pogaczara, ale piździ jak cholera, jak się szybko jeździ. Jeśli leci 4 dychy, 3 dychy, to jednak tu jest zimno w tym mieście. Witam, z tej strony Marcin z kanału Racing Experience. Dzisiaj wyskoczyłem przetestować jazdę, rower mojego elektryka. Przyszły części. Będę chciał Wam przedstawić dwie opcje sterowania napędem TQ w elektryku, w szosie, w gravelu, w rowerze Scottie, Solesie albo to samo tyczy się treka Domane Plus SLR. Dwie opcje, jakie można zainstalować w tym rowerze, żeby ułatwić sobie obsługę napędu. Pierwsza opcja opiera się na zestawie od TQ, czyli dwa przyciski montowane na kierownicę i bezpośrednio montowane do wyświetlacza. Kompatybilne TQ, nie ma znaczenia, czy to jest Trek Domane Plus czy Scott Soles. Pasuje od razu, nie trzeba nic programować, proste i przyjemne. Pokażę to w dalszej części materiału. W rowerach elektrycznych, szosowych, gravelowych Scott Soles albo Trek Domane SLR Plus mamy dwie opcje zainstalowania przycisków zmiany kontroli elektrycznego silnika z pozycji kierownicy. Pierwsza podstawowa i najprostsza do zamontowania i najtańsza jest to zakupienie dwóch części, czyli przycisków, które łączą się w tym miejscu z przewodem, który idzie do wyświetlacza TQ. I to jest najprostszy, taki zestaw kosztuje 400 zł. Montuje się go od ręki. Trzeba tylko poprowadzić kable do manetek w zależności od kierownicy i zdjąć wiejkę. Nie zakłóca nic, nie ma żadnego dostrajania. Jest w pełni kompatybilny Trek czy Scott. Tak więc pierwszą opcję, tą prostszą i montowaną do standardowego roweru montuję. Ja tu sobie przygotowałem kierownicę demonstracyjnie, ponieważ ta jest jeszcze w owice. Założyłem te przyciski z prawej strony i lewej. Nie będę mówił prawy, lewy, tylko po prawej mam przycisk, który daje do góry wspomaganie, a z lewej jest na minus. I teraz prawy obsługuje w ten sposób, że podbija do góry wspomaganie oraz przyciskając na stałe zmienia funkcję kilometry na godzinę, kadencję, baterię itd., a lewy służy do zbijania siły, czyli minus, jeżeli chodzi o wspomaganie napędu elektrycznego i wyłączenie w ogóle napędu elektrycznego. Podłączamy to tak. To są te dwa przyciski, które są połączone z tym kablem tutaj i się bardzo prosto montuje, bo wystarczy wykręcić licznik. Z licznika od tej strony jeden kabel idzie do modułu, a drugi jest wolny, ten z zieloną końcówką. Tam podłączamy te przewody trekowskie i mamy gotowy zestaw. Uruchamiamy ręcznie, tak jak zawsze, czyli przyciskając dłużej i mając to już załączone, pokazuję prawym przyciskiem, daję do góry, jak klikam na krótko, a jak przytrzymuję, to zmieniać będzie waty, kadencja, bateria
zasięg kilometry na godzinę. Zrobiłem dzisiaj kilka kilometrów, żeby przetestować te nowe rozwiązania i generalnie jestem zadowolony. Wszystko działa tak jak trzeba. Przejechałem dzisiaj trasę z Gdyni do Gdańska i z powrotem. Jestem na wysokości Sopotu. No, jestem zachwycony tym rowerem dalej. No ja tak to jest z niemieckimi turystami. A w sobotę jestem umówiony z Dre Rowery na ustawkę rano. Nie wiem ile tam kilometrów. Taka spokojna. Też nie jeździłem dłuższy czas. Pewnie około 60 km plus minus. Więc jeszcze dodatkowo to wszystko popróbuję, przetestuję. Czekam bardzo na tą przejażdżkę, bo fajnie mi się jeździ.